Witam serdecznie na moim kanale. Dzisiaj chciałbym z Wami porozmawiać o emulatorze Shape Shifter. Jest to emulator klasycznego Macintosha. Jak na pewno wiecie, klasyczny Macintosh tak naprawdę skończył się na procesorze Motorola 68040. Tak z ciekawości sprawdziłem, bo mam jednego klasycznego Macintosha z procesorem 0.30 i Amiga z tym samym procesorem, mniej więcej tak samo taktowana, chodzi znacząco sprawniej niż sam Mac. Także emulacja środowiska Macintosha dla Amigi jest naprawdę bardzo dobrze zrealizowana dla tego emulatora, bo są oczywiście też inne, natomiast jest sporo fajnego oprogramowania. Tutaj mowa chociażby o pierwszych jakichś wersjach Photoshopa, chociażby dostępne dla Macintosha klasycznego są takie programy jak chociażby do DTP, które są dostępne dla Atari, chociażby TT, jak Calamus. Jest również Cubase dostępny. Mamy tutaj przy pomocy tego emulatora również emulowane złącza Macintosha, więc możemy tutaj wykorzystać chociażby do podpięcia MIDI. Co więcej, powiem Wam, jak skonfigurować taki program. Jak widzicie tutaj w systemie Amigi, w katalogu, gdzie mam dostępny cały emulator, jest dostępne sporo katalogów i plików wejściowych. Ja tylko powiem tyle, że ten dodatkowy plik, który w tej chwili zaznaczyłem, MacSys, jest to system, jest to plikopartycja systemowa dla Macintosha i taką partycję warto sobie tutaj stworzyć. Można ją stworzyć od zera, można również przegrać jakąś gotową i samemu sobie skonfigurować system. Za chwilę powiem, jak to wygląda. Jeśli ja sobie tutaj wejdę w plik taki uruchamiający menu emulatora, mam tutaj dostępnych kilka takich ważnych elementów i zaczniemy, jak to zwykle bywa, od początku. Czyli pierwsze tutaj takie podmenu z grafiką. Jak widzicie, mam tutaj ustawione 8 bitów, czyli 256 kolorów. Akurat w tym przypadku P96, ze względu na to, że moja Amiga posiada kartę graficzną. Natomiast jeśli macie Amigę bez karty graficznej, to tutaj możemy sobie przełączyć na zewnętrzny sterownik i wtedy warto wybrać jest tutaj Savage, czyli taki, powiedzmy, że dziki sterownik. On bardzo sprawnie i fajnie działa. Ja jednak wrócę do tego głównego ustawienia, czyli tutaj akurat Picasso 96 w moim przypadku. I jak widzicie, karta graficzna ZZ9000 jest ustawiona w rozdzielczości 800×600. Tu można sobie ustawić wyżej, niżej, to naprawdę fajnie, sprawnie chodzi. Kwestia jest taka, że większość oprogramowania, nie mówię tutaj o systemie, bo w systemie warto sobie tutaj ustawić dosyć wysoką rozdzielczość w zależności od tego, jaki monitor posiadamy. Natomiast jakieś dodatkowe gry, czy większość oprogramowania jednak jest tutaj przewidziana dla Maca w rozdzielczości 640×480, więc jeśli sobie tutaj zwiększymy ten rozdzielczość pulpitu, to automatycznie będziemy mieli te gry czy programy, które się w tej standardowej rozdzielczości uruchamiają w okienku. No ja tutaj zaryzykuję akurat takie ustawienie. Z tymi ustawieniami tutaj nie eksperymentowałem. Może tylko MMU, jeśli mamy tutaj pełną wersję procesora, to warto mieć tą funkcję włączoną. Co mamy dalej? Woluminy, czyli dyski. Zwróćcie uwagę, tutaj jako dysk pierwszy jest podpięty dokładnie ten plik, który Wam pokazałem wcześniej. Ja ten plik postaram się, żeby było Wam łatwiej
udostępnię i wrzucę gdzieś link, także każdy będzie mógł sobie tutaj ściągnąć. Jest to plikopartycja 512 MB, już z zainstalowanym systemem, z jakimiś grami z początku lat 90., więc to będziecie mogli sobie używać jak najbardziej. Oczywiście możecie sobie stworzyć jako na przykład dysk drugi własną plikopartycję, gdzie ustawicie sobie rozmiar, jaki Wam będzie tutaj pasował. I wtedy, uruchamiając te dwie plikopartycje, jeśli przegracie sam system na swoją partycję, no to będzie już to w pełni działająca plikopartycja, gdzie będziecie mogli sobie tam dodatkowo konfigurować. Mówię to na wypadek, jeśli chcielibyście tutaj sobie uruchomić, nie wiem, nie dysk 512 MB, tylko na przykład 1 GB, więc takie możliwości jak najbardziej są. Alternatywą jest ściągnięcie sobie systemu 7 z groszami, powiedzmy 7.5, jak w moim przypadku, o ile dobrze pamiętam. Można sobie ten system ściągnąć w formie takiego dysku startowego i tworzyć sobie to samemu od początku. Ten system jest systemem darmowym, więc jak najbardziej można to zrobić, ale jest to troszeczkę bardziej pracochłonne, więc myślę, że taki już spreparowany wstępnie system to jest akurat bardzo fajna opcja. Co tutaj mamy? Ważne, jakich sterowników tutaj używamy do plikopartycji, to warto sobie tutaj zaznaczyć. Także to są chyba takie główne ustawienia. W przypadku tutaj dysków, które będziemy chcieli tutaj wykorzystywać, to jeśli tutaj sobie podpinamy, nie wiem, CD-ROM, mamy różne jakieś tam dodatkowe sterowniki, to możemy sobie oczywiście je tutaj wpisywać i dla danych urządzeń. Jak widzieliście, u mnie jest SCSI device dla urządzenia zerowego, stąd mam tutaj tak wpisane, a nie inaczej. Bardzo ważne, mi się bardzo mocno stabilność poprawiła, jeśli wziąłem tutaj, zaznaczyłem transfer bezpośredni dla plikopartycji, więc na pewno tą funkcję warto mieć tutaj ustawioną na stałe. W przypadku pamięci zawsze mamy tutaj jakieś tam wartość ustawienia maksymalnego. Tak z praktyki wiem, że pamięć dla Maca, którą tutaj chcemy sobie przeznaczyć, musi być minimalnie mniejsza od tej wartości. Przy wpisaniu maksymalnej czasami tutaj nie pracuje to stabilnie, jest problem ze startem systemu, więc troszeczkę mniej niż mamy tutaj możliwość, że tak powiem, przypisania maksymalnej wielkości. Dodatkowa pamięć ROM, którą przypisujemy, to warto tutaj sobie zaznaczyć, żeby to był adres 24-bitowy, niekoniecznie pamięć chip, więc tak to mam tutaj zaznaczone. Tutaj z portami szeregowymi tutaj się nie bardzo zagłębiałem, natomiast tak jak widzicie, mamy już tutaj wpisane już kilka portów, które są przez sam emulator obsługiwane. Nie podłączałem tutaj żadnej sieci, nie mam takiej potrzeby, ale oczywiście jeśli ktoś potrzebuje, to możemy tutaj sobie sterownik Amigi też podłączyć, tak żeby były widziane. Ostatnia, i tutaj jest bardzo ważna kwestia, czyli mamy możliwość bezpośrednio obsługiwania myszy. Jest to przydatne, szczególnie, nie wiem, chociażby w takim tytule, który jest również dostępny chociażby dla Amigi, czyli SimCity 2000. Z tym, że tutaj dla Maca możemy to nawet uruchomić w rozdzielczości 800×600 i to chodzi naprawdę bardzo sprawnie, więc możemy sobie porównać i tam się mysz przydaje, więc bezpośrednio mysz warto mieć. Te ustawienia jakoś mocno nie eksperymentowałem, jedynie co to ustawiłem oczywiście dla driver AHI, tak żebyśmy tutaj mogli używać chociażby Paule. Jeśli ja sobie tutaj przełączę na kartę muzyczną tą dostawkę od ZZ9000, to tam niestety, ale ten emulator się zawiesza, więc symulowanie takich nowych kart w systemie Maca to bardzo różnie wygląda, więc proponuję tu ustawić standardowo 8-bitową Paulę
stereo, natomiast bardzo fajnie to działa i dźwięk w Macu z Maca jest super, co będę chciał Wam tutaj też pokazać. Mocno się różni od tego amigowego, dosyć często nawet mocno na plus. Także wszystkie te parametry mamy ustawione, także spróbujmy wystartować. Ok, uruchamiamy sam emulator. Za chwilę zobaczycie, że zacznie mrygać dioda dysku twardego Amigi, co będzie świadczyło o tym, że wszystko działa jak należy. O, w tej chwili chyba jest sprawdzany sterownik, to było to pierwsze mrygnięcie. I jak widać, już wita nas system Macintosha. Samo działanie jest naprawdę bardzo szybkie i sprawne, natomiast tutaj warto sobie poeksperymentować troszeczkę z ustawieniem samej plikopartycji, która tutaj, zmieniając ustawienia, ta prędkość działania jest znacząco zmieniona. Niektórzy mówią, że warto sobie tutaj dopisać też buforowanie dla partycji amigowej, dla tej partycji, gdzie znajduje się ta plikopartycja Macintosha. Jak widzicie, system już został załadowany, rozdzielczość 800×600, przypominam, jest to Amiga 4000 z procesorem Motorola 68060 z epoki, czyli nie z najszybszymi pamięciami. Jest to Cyberstorm z Motorolą, która jest podkręcona do 100 MHz, natomiast pamięć 128 MB jest tutaj obniżona, tak jak powiedzmy, że przy przełączeniu w tryb 0.40. Dodatkowo jest tutaj moduł SCSI podłączony i to wszystko całkiem sprawnie i sympatycznie działa, co mam nadzieję, że Wam będę miał okazję pokazać. Zobaczcie, jeśli chodzi o sam system, to możemy sobie tutaj sprawdzić, którą dokładnie wersję mam zainstalowaną i jak widać, jest to system w wersji 7.5. Z tego co kojarzę, ten klasyczny Macintosh nawet można uruchomić z systemem, z 8 na przodzie. Natomiast no, tam są różne rzeczy z kompatybilnością, czasami jest problem z procesorem 0.60, że lepiej mieć 0.40. Natomiast na tej najnowszej wersji chodzą takie tytuły jak Settlers 2. Także coś tutaj można sobie poeksperymentować. Natomiast zobaczcie, jeśli ja Wam pokażę mój dysk, jak wygląda, i mamy tutaj dysk systemowy. Jeśli byście sobie w ustawieniach programu ustawili swoją jakąś tam wybraną pustą plikopartycję, nie wiem, większą, mniejszą, i ją zaznaczyli jako drugi dysk, automatycznie mielibyśmy ten drugi dysk dostępny, moglibyśmy go sformatować. I jeśli byśmy przegrali na ten dysk ten folder tylko systemowy, no to moglibyśmy już tego osobnego dysku używać. Mówię to na wypadek, jeśli ktoś by chciał sobie stworzyć własny dysk na podstawie tego, co ja tutaj przygotowałem. I tutaj jeszcze raz powtórzę, że postaram się tą plikopartycję i cały emulator, taki jak ja mam tutaj skonfigurowany dla tej Amigi, gdzieś zamieszczę, prawdopodobnie na chomiku, i będzie można sobie tutaj ściągnąć do siebie już gotowy system pod moją Amigę, ewentualnie sobie ustawić tam kartę graficzną lub jej brak, zmienić te sterowniki, czyli to, co już pokazywałem, i powinno to zadziałać. Ja tutaj będę chciał Wam pokazać może prędkość działania samego systemu, bo działa to dosyć sprawnie. Nie wiem, przykładowo, nie wiem, mogę uruchomić chociażby antywirusa. Jak widzicie, dioda tutaj dysku twardego Amigi w tej chwili pracuje. Sam program się uruchamia i coś bardzo takiego specyficznego, jeśli nie mieliście do czynienia z Macintoshem klasycznym. Wszystko, co tutaj uruchomimy, też mamy na listwie, więc na tej listwie możemy sobie chociażby wyjść z programu.
jeśli mamy taką potrzebę. OK. Tutaj mam jeszcze oczywiście dodatkowo jakieś kilka tytułów z grami, co będę chciał Wam pokazać. Nie po to, żeby grać, natomiast żeby Wam pokazać, jak to wygląda i jak brzmi sama Amiga. Więc zobaczmy. Na przykład Książę Persji, który jest w rozdzielczości 640×480, także troszeczkę inna wersja niż dla Amigi czy dla PC-ta. Mam nadzieję, że będzie mnie słychać. Zobaczcie, to chodzi całkiem sprawnie. Właściwie bardzo podobnie jak w przypadku Maca. Wersja z PC-ta czy z Amigi ma więcej klatek, natomiast tutaj rozdzielczość, jak widzicie, jest wyższa dla Macintosha. Dźwięk jest też dosyć ciekawie zrealizowany. Także jak widzicie, działa to dosyć sprawnie. Co więcej mogę Wam pokazać? Na pewno warto jest tutaj sobie ustawić pewne parametry. Jak pewnie uruchomicie pierwszy raz na swojej Amidze, będziecie mieli dostępny czarno-biały obraz. I tutaj sobie warto chociażby na ustawieniach samego monitora, warto sobie tutaj zmienić na obraz kolorowy, jeśli macie taką potrzebę. Chciałbym Wam jeszcze tutaj pokazać chociażby SimCity, bo SimCity jest naprawdę w wysokiej rozdzielczości, bardzo ładnie wygląda. Ta gra oczywiście jest dostępna na Amidze, natomiast wersja dla Macintosha jest naprawdę bardzo sympatyczna. OK, jak widać, zaczynają ładować się moduły. Pracujemy tutaj w systemie, czyli na okienkach, także cała gra jest tak skonstruowana. Postaram Wam się pokazać już jakieś miasto bardziej rozbudowane. Zobaczmy, wybierzmy jakieś gotowe miasto. Amazing brzmi ciekawie. Responsywność jest dosyć duża, jak tutaj widzicie. Gra działa 800×600 pod systemem Macintosha. Co więcej, może małe podsumowanie. Tak więc, jeśli chcecie na Amidze emulować Macintosha, to jak najbardziej można. Amiga robi to dosyć sprawnie. Biorąc pod uwagę, że Macintosh skończył się na procesorze 0,40, to tutaj 60 robi naprawdę dużą robotę. Już nawet 40 o tej samej, że tak powiem, o tym samym zegarze właściwie działa sprawniej niż sam Macintosh, więc procesor nie jest emulowany, jest emulowane środowisko. Mamy dostęp do dodatkowego oprogramowania, którego na Amidze nigdy nie było, lub jeśli chcemy, możemy sobie tutaj posprawdzać, jak wygląda część portów, która
że tak powiem, na Macintosha wygląda naprawdę bardzo, bardzo dobrze, często w wyższej rozdzielczości ze zmienioną muzyką, więc myślę, że warto. Jeśli mielibyście pytania odnośnie konfiguracji tego środowiska, to czekam na jakieś tam komentarze z Waszej strony. Przypominam, pod filmem umieszczam link, gdzie można tutaj sobie ściągnąć już gotowy obraz mojego systemu, który będzie gdzieś tam dostępny na chomiku, więc istnieje taka możliwość. Także mam nadzieję, że film będzie dla Was przydatny i do usłyszenia w kolejnych materiałach. Cześć!